Dobry wieczór Państwu! Dobry wieczór. Powiedz jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór. O, to Cię słychać. Bardzo się cieszę. Umiłowani, witamy na 50. jubileuszowym streamie po streamie na kanale Buduj Historię. Oczywiście to, żeby nie było, to nie jest 50. stream po prostu, bo to jest chyba 450, ale 50 to zmiany nazwy kanału. Przypomnę, dawniej ten kanał się nazywał Kobi Expert, ale zmieniliśmy nazwę, a w zasadzie ja zmieniłem na Buduj Historię. Moi drodzy, mamy dzisiaj dla Was masę niesamowitych informacji, masę niesamowitych wiadomości, ale zanim zaczniemy, ja chciałem serdecznie pozdrowić patronów z serwisu Patronite, czyli Maxa Szpurnuga, Adomas Węskus, Maciej Brik oraz 3 anonimów, którzy wspierają projekt Buduj Historię. Bardzo Wam dziękuję, dlatego że Wasze wsparcie się bardzo liczy. Dzięki niemu rozwijamy się i mamy różne fajne projekty i pomysły, które się dzieją. Przypomnę tylko, że dla patronów serwisu Patronite mamy specjalne prezenty. Jednym z takich prezentów jest właśnie specjalna funkcjonalność na naszym nowym serwerze Discord, serwerze Buduj Historię, czyli wszystkie osoby, które zarejestrują się na Discordzie pod takim samym adresem mailowym, jaki mają na Patronite, z automatu dostają tryb patrona, natomiast jeżeli mają inny mail, napiszcie do mnie, ja Wam przyznam tryb patrona. Na razie patroni mają wstęp do strefy patronów, gdzie będziemy często organizować takie specjalne zamknięte spotkania, ale również patroni wkrótce będą mieli jeszcze więcej specjalnych bonusów. Mało tego, przypomnę tylko, że bardzo chętnie przyjmiemy od Was donaty, które wspierają nasz projekt Buduj Historię. Pod Wiktorkiem mamy już ponad 100%, a w zasadzie już 110% zebrane na rozwój projektu Buduj Historię. Wkrótce odpalimy nową zbiórkę, ale wciąż możecie wspierać naszą starą zbiórkę. Link do Tipli znajdziecie między innymi w opisie do naszego filmu. I teraz taka nowa, ważna informacja, nowy bonus dla wszystkich donatorów. Każdy top donator na jakiś czas, na razie roboczo uznajmy, że na miesiąc, otrzymuje tryb donatora na Discordzie. Co to daje? Przede wszystkim wyróżnia się spośród innych widzów, natomiast będzie miał również dostęp do specjalnych pokoi, żeby w mniejszym gronie pogadać o różnych fajnych rzeczach. No i mamy też plany, żeby donatorzy i patroni mieli także dodatkowe bonusy, o których będziemy rozmawiać nieco później. Więc to tyle, jeśli chodzi o ten przydługi wstęp. Wiktorku, co tam u Ciebie słychać? Zanim powiesz, co u Ciebie słychać, zmieniliśmy tryb połączenia wideo. Teraz rozmawiamy z Wiktorem przez Discorda i mam nieodparte wrażenie, że połączenie jest dużo lepszej jakości. Napiszcie, czy widzicie lepiej Wiktora, bo ja śmiem twierdzić, że Wiktor jest teraz wyraźniejszy, jakiś taki sympatyczniejszy się zrobił, młodszy, mądrzejszy nawet trochę. Takie wrażenie sprawiasz, przynajmniej dzięki temu połączeniu HD. Także tego. No dobrze. Moi drodzy, mamy dla Was dużo fajnych tematów. Dziś pogadamy o różnych ważnych sprawach, ale zanim zaczniemy, Wiktorze, co tam u Ciebie słychać? Posłyszałem plotki, że coś z maturami całkiem nieźle Ci poszło, próbnymi. Wyja. Uuu. To jest duży sukces. Nieźle. No, a poza tym powoli. Stara No, bida. stara bida, pieniędzy nie ma. Jak zawsze. Uwielbiam. A słyszałem plotki, że wybierasz się w ten weekend do Warszawy, żeby w sobotę odwiedzić Kobi Hobby Center podczas premierowej imprezy z Karasiem, samolotem Karaś. Prawda li to? Nie, Kłamczuszku ty. tu jakieś pomówienia fałszywe. Ty kłamczuszku. No dobrze.
Umiłowani, już z góry dziękujemy za te wszystkie życzenia związane z 50. jubileuszowym streamem. A ciebie, ukochana Agatko, proszę o to, żebyś rzuciła oczkiem na czat i zajrzała, czy tam może jakieś fajne pytanka są do nas skierowane. Moment. Ale poszedł donate, proszę. Nie widzę. Dyszkę posłał. Pozdrawiam. Pozdrowienia od Wiktora Szczerby. Dziękujemy, Wiktorku, bardzo, bardzo serdecznie za tego sympatycznego donejcika. Jest nam bardzo, bardzo miło. A Wiktorowi to już jest turbo miło. No, ja jestem zawsze bardzo miły. Tak, z natury. I Wiktor Szczerba właśnie został top donatorem. No, ale wracając do tematu, Wiktorze, coś ciekawego tam się dzieje na czacie? Zerkam okiem. To ty zerknij okiem, wybierz jakieś fajne pytanie, a ja tymczasem przypomnę wam, umiłowani moi i nasi w zasadzie, że odpaliliśmy serwer Discorda. Dla wszystkich z was już teraz wklejam na czat. O, kopiuj, zamknij. O. Wklejam na czat link do Discorda. Po zakończonej transmisji na żywo zapraszam na nasz serwer Discorda. Tam są wirtualne pokoje, pokoje tematyczne. Stworzyłem teraz pokoje tematyczne, w których na połączeniu głosowym, a nawet na kamerkach możemy sobie po prostu pogadać. I teraz uwaga, w zasadzie co wieczór ja będę na Discordzie, w zasadzie co wieczór, zwykle koło 19, 20, 21 można mnie tam spotkać. Zazwyczaj do godziny 22 i będzie to okazja, żeby pogadać ze mną i z innymi fanami Kobi na żywo, ale nie tylko fanami Kobi, dlatego że Discord Buduj Historię poświęcony jest również pasjonatom historii, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerom, modelarzom, więc są do tego odpowiednie pokoje. Jest też pokój off topic, gdzie można po prostu pogadać o różnych rzeczach. I tutaj nowość. Dzisiaj powstał nowy pokój, który się nazywa Event. Polega to na tym, że cała rozmowa jest moderowana przez moderatora, gdzie można zgłaszać się, jeżeli chcecie się odezwać. To jest szczególnie dobre, jak jest większa liczba osób, wtedy nie przekrzykują się widzowie i można sobie pogadać. Przypomnę, Discord jest bezpłatny, można go bezpłatnie pobrać na komputer, na urządzenia mobilne, tak jak telefon, więc zachęcam do korzystania, tym bardziej, że założyłem tam również taką zakładkę Newsroom, gdzie będę publikował linki do najciekawszych tematów, O, Szymon które posłał znaleźliśmy w donate'a. internecie. O, Szymon 2 złote posłał. Święci się coś w temacie kraba od Kobi? Pozdrawiam, pyta Szymon. Szymon, jest to bardzo prawdopodobne i niewykluczone. No ale Miki posłał do Nejcika, proszę, 15 zetów. Wierny fan Miki Van Kenobi. Dzięki Miki za donejcika, właśnie zostałeś top donatorem, gratulujemy. Brawa, brawa. Artur, pozwolisz, że was na chwilę przeproszę, mam ważny telefon, który muszę odzwonić. No dobrze, ale to sobie wyłącz mikrofon, żebyśmy tego nie słyszeli. Taki mam plan. No. Za chwilkę jestem z powrotem. Jasne, będziemy czekać i tęsknić, a tymczasem ja w takim razie, drodzy moi, rzucę okiem na czat i postaram się odpowiedzieć na wasze pytania. Zacznijmy tutaj od początku. Co się tutaj ciekawego dzieje? Pozdrowienia, cześć, cześć, cześć. Marcin Wasilewski pisze, beznadziejne te nowe godziny streama. No i tu się chyba z tobą nie zgodzę i większość chyba widzów też nie, dlatego że ewidentnie widać, że podczas transmisji na żywo, które rozpoczynamy o 19 na normalnym streamie i 19:30 na streamie po streamie, jest po prostu więcej widzów, czyli tak jakby po prostu większej liczbie widzów te godziny bardziej pasowały. Guys, please remember that if you have any questions in English, feel free, I will speak Polish, but if you have questions in English, I can speak English. Patrzymy dalej na pytania. Shimpei pyta, kiedy pokażecie HIMARS-a i więcej zdjęć Boeinga 747? Bardzo wkrótce. Uwierz mi, przyjacielu, bardzo wkrótce. W naszych mediach społecznościowych znajdziecie więcej takich materiałów.
Ryju pyta, ile ten kościół będzie kosztował. No nie będzie kosztował mało, bo będzie miał ponad 2000 elementów. Popatrzcie sobie na zestawy, które mają ponad 2000 elementów. Będziecie sobie mogli porównać cenę, tym bardziej, że będzie tam naprawdę sporo nadruków. Dobrze, patrzę dalej na wasze pytania. Strażacki kot pyta o samochody, o wozy strażackie. Jest to naprawdę niewykluczone, że w ofercie KOBI pojawią się pojazdy związane z różnymi służbami, ale nie mogę na razie więcej na ten temat odpowiedzieć. Dobrze, patrzę jeszcze na wasze pytania. No nie zaskakujecie mnie na razie fenomenalnymi pytaniami. O, jest jedno fajne pytanie. Dlaczego Marcel nie ma moderatora? Myk! I Marcel Wielichowski został właśnie moderatorem. Proszę bardzo, witamy Marcel na streamie i witamy w gronie moderatorów. Moi drodzy, ja wam tylko polecę kanał Marcela Wielichowskiego, Marcel Wielichowski na YouTubie, natomiast na TikToku Historia według Wielusia. Bardzo, bardzo gorąco polecam. Marcel wbił właśnie ponad 1000 subskrypcji teraz. Świetny kanał, bardzo fajny kanał, zarówno o klockach KOBI, jak i o historii. Gorąco polecam. Spidek pisze, witam panowie, przyszła dziś do mnie paczka z nagrodą konkursową i o matko. O, ale tutaj drogi Arturze, na jaką premierę od KOBI najbardziej oczekujesz? Wiktor, zdecydowanie najbardziej czekam na Willisa w skali 1:12 z przyczepką w wersji Executive Edition. To jest najbardziej oczekiwany przeze mnie zestaw KOBI z tych, które już oficjalnie podaliśmy. Natomiast jestem na niego potwornie napalony i przyznam, że na żaden z modeli w skali 1:12 nie byłem tak bardzo napalony, jak właśnie na ten model. O! I wrócił Wiktor. Wiktor, taki fajny donat ominął. Cały zdrowy, piękny i młody. A co to za wiadomość była, Wiktor? Donate przy Lubię, okazji wpadł przed chwilą, w związku tak. z tym Wiktor Szczerba został właśnie top donatorem. A ty Gratuluję. za wiadomość. Gratuluję. Arturze, szczerze cię lubię, tak po słowiańsku, po gospodarsku. Lubię cię, a wam wszystkim dobrze z oczu patrzy, więc wam powiem. Wasz serdeczny przyjaciel, Znany YouTuber, kolega oraz mentor dla niektórych, Wiktor Subiekt-Środecki, zwany również pod pseudonimem artystycznym Historyczny Bełkot. Jakby to powiedzieć, dostał kontrakt na przeprowadzenie kilkunastu żywych lekcji historii w 2 szkołach podstawowych. Brawo! Brawo! Wiktorku, jesteśmy z ciebie autentycznie dumni. Słuchajcie, Wiktor w przeciwieństwie do wielu z was podnosi 4 litery i już od dłuższego czasu krąży po różnych szkołach, dając wykłady, prezentacje i zamiast siedzieć i marnować czas na głupoty, robi fajne rzeczy i to mało tego, za darmo. Za darmo dzieli się swoją wiedzą i prezentując moje mundury. Nie, ale część jest jego, część jest jego. Fajnie, Wiktor, gratuluję, bardzo się z tego powodu cieszę. I teraz uwaga, niespodzianka. Wielu z was ma na to wpływ. Dlatego, że nie jest tajemnicą, że wiele tych donate'ów, które dostajemy od was, przepierdzielamy również na zakup mundurów. A te mundury wykorzystujemy w różnych celach. Między innymi Wiktor wykorzystuje je do żywych lekcji historii, które przeprowadza w szkołach. Gratuluję, Wiktor, bardzo się z tego powodu cieszę i jest to naprawdę Bardzo fajne. dziękuję, ja również bardzo się cieszę. Czyli co, będziesz potrzebował teraz więcej mundurków? Oto jadę do Warszawy. No dobrze, ale wróćmy do pytań, bo Spidek... Co tam na czacie? Wydarzyło się coś ciekawego? Zacząłem od samego początku sprawdzać pytanie. Jestem przy Spidku, który pisze, Opowiadasz. witam panowie, czyli jestem prawie pod koniec. Witam panowie, przyszła dziś do mnie paczka z nagrodą konkursową i o matko, tyle tego jest, że nie wiem, co z tego zbudować. Ładnie sypnąłeś, Arturze. Spidek, bardzo się cieszę. Rzeczywiście troszkę mi się rączka rozbujała, muszę tutaj przyznać, ponieważ wielu z was bardzo długo czekało
paczki konkursowe, natomiast zależało mi na tym, żeby tam były bardzo niezwykłe klocki. W związku z tym jest tam dużo takich fajnych elementów, które na pewno przydadzą się do różnych fajnych konstrukcji. No dobrze, Wiktorku, ja jeszcze, czy ty, mam nadzieję, że wiesz już gdzie... Wiem już, gdzie jesteś. A wiem właściwie, już, gdzie wiesz, jesteśmy? tak? Jesteśmy właśnie przy linku do Discorda, który wysłałem. Monas właśnie posłał 2 złote. Buduj historię, czy planujecie FA50 i M346. Jest to naprawdę bardzo niewykluczone. Ostrzegam Was, że rok 2024 sprawi, że wielokrotnie będziecie mieli taką sytuację, że będziecie siedzieć i będziecie się zastanawiać, który model wybrać. Bo w tym roku premier będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo i to takich, że klękajcie narody. Mało tego, jeszcze w pierwszej połowie tego roku planujemy, a w zasadzie planowane jest Kobi, są premiery 2 lokomotyw i to takich, że o rety. Jedna to takie trochę wspomnienie, ale druga to o ret. Natomiast ważny komunikat, jeżeli jeszcze myślicie o zakupie lokomotyw BR52, to krążą plotki, że szara lokomotywa już jest na wyczerpaniu, więc warto się temu tematowi przyjrzeć, żeby później nie było płaczu, że się wyczerpały. No dobrze, Wiktor, przejdziesz do pytań? Mhm. Dany Tkobi pisze, miałem dziś sprawdzian z historii starożytnego Rzymu. Chyba pójdzie na 4. To strasznie super. Ja nie pamiętam, kiedy miałem starożytny Rzym, ale powiem tak w ramach wyczerpania wątku, że dzisiaj pisałem sprawdzian również z historii, tylko z okresu początków zimnej wojny, od 1945 do roku 1953. Europa, Polska i cały świat. Jestem dobrej myśli. Dalej, Max Szpurnuk pisze, ten kościół Mega Makieta 39 zostanie przebudowana. Tak, nowy kościół ma ogromny potencjał na tak naprawdę mnóstwo najróżniejszych dioram, zasili dioramę, no z całą pewnością nie jedną dioramę normandzką, ale również myślę, że właśnie wrześniową, może się pojawić również w Rosji, we Włoszech. No a jeżeli Wam się nie spodoba, to możecie go rozmontować i zbudować inne najróżniejsze budyneczki, tak więc potencjał tej budowli jest ogromny. Tym bardziej, że w ogóle ten model też jest tak przemyślany, że można go tak jakby ściąć na pół i mieć pół modelu na przykład, żeby sobie ustawić na półce, a z drugiej połowy zbudować na przykład jakieś kamienice czy coś innego. Tu jest naprawdę ogromny potencjał do własnych konstrukcji. Prawda. To ktoś szuka kolejnego pytania, a ja widzę, że Pebrix się pojawił na streamie. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, zachęcam gorąco do subskrybowania i śledzenia kanału Pebrix. Naprawdę robi fenomenalną robotę na YouTubie. Bardzo fajne materiały. Naprawdę warto śledzić. Subskrybujcie go i zaglądajcie na ten kanał, bo jest super. Krystian, zapraszam na Discorda, bo w ogóle zapraszam Was wszystkich dzisiaj po streamie na Discorda. Jakieś 5 minut po transmisji wstawię. Rozpoczniemy wirtualny pokój na Discordzie Buduj Historię. No Nieźle. Wiktor, jakieś pytania? Asbestus pyta, czy w Kobi Hobby Center jest dostępny Sherman Jumbo w wersji limitowanej. Nie, już się wyprzedał, leżał przez wiele miesięcy i nagle sobie teraz wszyscy znowu przypomnieli, że go chcą. Stary numer. Wielokrotnie tak jest, że jakiś model czeka, a później nagle... Prawda. Dawid M. pyta, czy w związku z kolekcją D-Day planujemy wybrać się na obchody do Normandii? Tak planujemy. Nie mogę tego potwierdzić jeszcze, ale tak planujemy.
Mhm. Zaczekaj, Wiktor, bo tutaj widzę pytanie od klienta z zagranicy. Inverse asking, Hi Artur, does Kobe have any plans to release modern supercarriers in 1 to 300 scale in a few years? Yes. Really, it is quite possible that we want to prepare modern aircraft carriers, modern battleships. It is really possible, really. Okej. Tutaj słuchajcie, kolega pytał o to, czy Kobi planuje premierę lotniskowców w skali 1 do 300 współczesnych i ogólnie okrętów współczesnych. Tak, jest to niewykluczone, że takie okręty w przyszłości się pojawią. Mhm. Mako pyta, jak sprzedają się samoloty pasażerskie, bo muszę przyznać, Dreamliner to mistrzostwo, szczególnie kokpit. To jest Że tylko masz ciekawa jakieś sprawa, wytyczne dlatego dotyczące samolotów? no, te samoloty pasażerskie, o dziwo, na przykład w Kobi Hobby Center, na stoiskach handlowych Kobi, bardzo słabo się sprzedają. Natomiast na przykład jak robimy na jakieś imprezy w jakichś miejscach takich lotniczych, na przykład w Instytucie Lotnictwa, te pasażerskie samoloty schodzą błyskawicznie. Pasażerskie samoloty świetnie sprzedają się w Empiku na przykład. O Świetnie. proszę. No, w Empiku to samoloty pasażerskie i Rudy 102. To były totalne hity. I Czerwony Baron. I Titanic. To takie turbo hity. Samoloty pasażerskie w sieciach handlowych się świetnie sprzedają. Także w Stanach Zjednoczonych te nasze samoloty pasażerskie robią wielkie wow. Niektóre nawet modele samolotów pasażerskich wydawaliśmy specjalnie na zlecenie różnych linii lotniczych. Na przykład koreańskie linie lotnicze zamówiły po prostu Boeinga w swoim malowaniu. Taka ciekawostka. No, przejdźmy dalej do pytań. Wiktor, masz jakieś pytania jeszcze z... Tak. Mattis pyta, czy wydanie kościoła jest powiązane z wrzuceniem spadochronu do oferty Kobi? Nie jest to wykluczone. Ale nie mogę tego potwierdzić. Słuchajcie, na transmisji Buduj Historię my tu występujemy jako osoby prywatne, które są twórcami internetowymi, jakby mamy większe pojęcie o pewnych rzeczach. Natomiast słuchajcie, niektórych rzeczy ja oficjalnie nie mogę powiedzieć nawet na oficjalnym kanale Kobi, więc ja nie mogę tego potwierdzić. Niewykluczone. To prawda. Teraz jest jakieś pytanie nieklockowe. Delfin Niefin pyta ciebie, Arturze, Nie. skąd kupujesz mundury i uzbrojenie do rekonstrukcji? Tak. Z internetu, głównie z internetu. To zależy. Natomiast wiele rzeczy to są oryginalne przedmioty, które kolekcjonuję i których często bardzo, bardzo żal jest w ogóle używać. I one są tylko elementami po prostu do oglądania. Na przykład narty. Mam oryginalne narty niemieckich strzelców górskich z II wojny światowej, bo jak zapewne wiecie, pasjonuję się tematem niemieckich strzelców górskich i po prostu żal ich używać. Na pewno jeździć na tych nartach nie można, bo one by pewnie wytrzymały to, ale można by było je po prostu zniszczyć. Mam oryginalny czekan używany przez niemieckich strzelców górskich i jego jakby namiętnie używam podczas imprez rekonstrukcyjnych do wspinania, ale też trzeba po prostu na niego bardzo uważać. Jeżeli chodzi o mundury, to jednak w ogromnej większości są to repliki, ponieważ po prostu niektórych rzeczy to wręcz to są rarytasy, tak? Przecież nikt normalny nie założy bluzy M36 oryginalnej niemieckiej na siebie, bo raz, że warta jest po prostu co najmniej kilka tysięcy złotych. Myślę, że nawet taka w przyzwoitym stanie w tej chwili w okolicach nawet 10 tysięcy złotych. A poza tym to po prostu szkoda, bo to jest zabytek. Niektóre rzeczy już trochę luźniej się do tego podchodzi, bo na przykład świetnym zamiennikiem butów strzelców górskich są szwajcarskie buty powojenne szwajcarskich strzelców górskich. One są zwykle z lat 50.
to są niezniszczalne buty, naprawdę bardzo trudno zajechać. Tymczasem repliki na przykład butów niemieckich strzelców górskich są dostępne na rynku, ale są potwornie drogie, ale to jakby nie ma znaczenia, bo na pewne rzeczy trochę nie żal kasy, ale po prostu bardzo, bardzo łatwo je zniszczyć, zdemolować. One się po prostu nie są tak wytrzymałe jak prawdziwe buty wojskowe. Wiktor, jakieś pytanka? Dziękujemy Ci, Arturze, za tą wyczerpującą odpowiedź. Dziękuję również. Chomik klasycznie pyta o paczki. Chomiczku, dla ciebie paczucha jest przygotowana, tylko ją odbierze inny kurier, bo ją odbiera kurier UPS. W Polsce wysyłamy kurierem DPD, natomiast do ciebie idzie paczucha kurierem UPS. Dostaniesz potwierdzenie, dam ci na pewno znać, no bo ty biedny za granicą tam daleko, więc do ciebie inny kurier musi to zawieźć. Max Szpur pyta, czy interesujesz się rekonstrukcją wrześniową? Bo Max szykuje się, tak, szykuje się. Może będziecie mogli się spotkać w tym roku na rekonstrukcji na Wysokiej. Ojej, Wiktor, bardzo coś źle zaczęło być słychać, zacząłeś pierdzieć bardzo mikrofonem. Niemożliwe. No, W takim razie powtórzę moje pytanie. ale Max nie, Szpur, ja cię słyszałem, Tak. tylko coś audio się spartoliło. W każdym razie tak, my się interesujemy bardzo rekonstrukcją wrześniową z września 1939 roku. Mało tego, odtwarzamy, rekonstruujemy sylwetki żołnierzy z września 1939 roku, bo rekonstruujemy sylwetki niemieckich strzelców górskich z tego okresu. Przypomnę, dywizja górska od południa wkraczała do Polski i tam całkiem niezłego łupnia od Polaków dostali, więc oni tam szli przez Bochnię, Kraków, byli pod Lwowem, no i pomimo, że była to elitarna jednostka piechoty, to tam całkiem niezły wpierdziel dostali od Polaków. Monas właśnie posłał donejcika. Zastanówcie się proszę nad statecznikami malowanymi w barwy... Ojej, nie, i tu przeleciało mi to. W barwy, ale zaraz będę miał powtórkę. W barwy Demo Team, tak jak Eurofighter. Malowanie statecznika zdecydowanie dodaje uroku. Monas, przekażemy to do działu projektowego, natomiast no, nie jest to wykluczone, że tak się zdarzy. Wiktor, jakieś kolejne pytanka? Właśnie szukam. Arturze, ciebie znacznie słabiej słychać niż Wiktora podobno. A rzeczywiście jakoś tak bardzo, bardzo cicho mnie słychać. Raz. Raz, dwa, trzy. No kurczę, ja sam widzę, że nie jest dobrze, ale to jest max ustawiony. Ten kabel znowu coś, kurczaki. No dobra, teraz nie będę odłączał tego. Raz. No jest troszkę lepiej chyba, ale no rzeczywiście Wiktora, ja widzę, że słychać lepiej. Wiktor, powiedz coś. Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują oficery. O, tniecie trochę, ale jest ok. No dobrze. Wiktorku, jakieś pytanko mamy? Jeszcze? Bo jak wyczerpaliśmy wszystkie pytania, to może przejdziemy do tych ciekawszych tematów. Nie, jeszcze nie. Republic from BRICS pyta, czy chodzę również po licach. Nie, obecnie nie, w przyszłości planuję. Jeżeli jakieś liceum byłoby chętne, to zapraszam do kontaktu. Almaf Adi pyta, czy na stronie KOBI można wstawić filtrowanie po skalach i państwach, na przykład wszystkie czołgi niemieckie w skali 1:35. Jest taki plan. Jest taki plan. Nie można tego zrobić, ale jest taki plan, żeby takie filtrowanie się pojawiło. Wiktor Szczerba, czy będzie przedłużenie serii kolejowej? Tak, będzie. Monas. Dużo modeli samolotów Armed Forces jest szarych. Może warto pomyśleć nad malowaniem demo teamów.
Artur, warto pomyśleć. Warto. Eee, Już piszą wszyscy, że stałeś się robotem. Tak, bo rzeczywiście coś, taki masz głos zmieniony, coś tam się z tym dźwiękiem stało dziwnego. To się nazywa tak. Dorastanie. A weź sobie zmień mikrofon. Serio, bo taki masz metaliczny. No a teraz O, powiedz coś jeszcze. mówię coś jeszcze, ale nie za dużo. A wróć do tamtego. A, wiedziałem, że tak będzie. Teraz się kaję. Przeliczyłem mikrofon. O, chyba. A mów coś. Raz, dwa, trzy, cztery. No nie, dobrze, teraz jest lepiej i przestało pierdzieć. Sam pierdzisz. On jest taki uroczy. Idź ty głupi. Idź ty głupi. Idź ty głupi. Artur, tak grałeś w World of Tanks? Grałem w World of Tanks, ale... Bo tutaj Rafał Kasz pyta, jaki jest nasz ulubiony czołg w WOcie? Nie mam ulubionego czołgu w WOcie. Przestałem grać w WOTA, szkoda mi czasu. Jest dużo gier, w które chciałbym zagrać, ale szkoda mi czasu, wolę sobie pobudować albo posiedzieć na Discordzie z moimi super ziomkami. Między innymi z wami, moi drodzy, bo po zakończonej transmisji na żywo zapraszam na Discorda. Tam będziemy mogli pogadać na żywo, tam odpalę również kamerkę i pewnie sobie będę coś budował i sobie z wami gadał. A nawet może Wiktor No, nas nie. odwiedzi. Może, a może nie. Na chwilunie. Nie wiem. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bo jak nie, to może przejdziemy Mamy. do... Mateusz Miakiewicz pyta, a właściwie pisze. Cześć panowie, Wiktor, czy już świętujesz ferie, czy łączysz się w bólu z Małopolską i czekamy do połowy lutego? Nie, jeszcze nie świętuję ferii, twardo chodzę do szkoły. Gdybym świętował ferie, to pewnie już bym albo tu z wami nie siedział, albo siedziałbym w Warszawie. Jedno z tych dwóch. Ferie zaczynam, żeby was nie okłamać. 12 lutego mam studniówkę i potem już mam 2 tygodnie ferii, ale wcale nie będzie to, jak to się mówi, laba, bo czeka mnie dużo ciężkiej pracy. Poza tym nie ma już żadnych pytań, a nawet jeśli są, to uważam, postanawiam, że nie są ciekawe. No dobrze, moi drodzy, to przejdziemy teraz do ważnego tematu, który jakby mieliśmy dla was od samego początku, czyli temat naszego serwera Discord. My będziemy na pewno ten serwer rozwijać, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszamy bardzo serdecznie do tego, żeby do Discorda dołączyć. Jedną z licznych zalet Discorda jest to, że są wirtualne pokoje, w związku z tym można sobie tam pogadać na żywo, na kamerkach, co już nie działa niestety na grupach dyskusyjnych na Facebooku. Mało tego, na naszym serwerze Buduj Historię na Discordzie są też pokoje tekstowe, czaty tekstowe, gdzie można sobie po prostu pogadać o konkretnych tematach. Natomiast oprócz tego Wiktor to pisze do mnie, że trzeba kończyć. Wiktor, jeszcze chwilę wytrzymasz. Natomiast na Discordzie też łatwiej będzie wam teraz znaleźć ciekawe tematy na temat nowych publikacji, ponieważ tam chcemy też wyróżniać te najciekawsze publikacje w internecie. Te filmy, które się pojawiają na YouTubie, shorty, również też publikacje na Facebooku. Będziemy dla was starać się wybierać te najciekawsze, najbardziej smakowite kąski, bo niestety, ale Facebook czy nawet YouTube coraz częściej, nawet jeżeli obserwujecie czy subskrybujecie jakiś kanał, to gdzieś tam te materiały znikają, nie widać ich, dlatego dla was będziemy przygotowywać taki zbiór tych najciekawszych materiałów i to wszystko będziecie mogli znaleźć na Discordzie. Ta nasza społeczność na Discordzie rośnie bardzo, bardzo i rzeczywiście jest to fajna okazja po prostu, żeby poznać nowych znajomych,
innych pasjonatów, ale też, żeby wyróżnić tych twórców internetowych, którzy robią różne fajne rzeczy. Ja się na sekundkę muszę wyłączyć, jeśli chodzi o audio, ale ty, Wiktor, możesz się zająć widzami. O, ty podły, okrutny, zły. Wezmę telefon. Daniel pyta, Wiktor, jak pojawiłeś się na streamach Kobi, jak wygląda twoja praca i co robisz? Jak pojawiłem się na streamach Kobi, no pierwszy raz na streamie wystąpiłem jako gość, a potem to już Arturze, wycisz się proszę, bo cię słychać. Ty okrutniku. Wracając. Tak, na streamach pojawiłem się jako gość, no i potem już zacząłem się pojawiać notorycznie, coraz częściej, aż w końcu zacząłem występować już jako stały bywalec, tak. A jak wygląda moja praca i co robię? Zajmuję się praktycznie wszystkim, między innymi nagrywanie recenzji oraz Kobi Newsów. To jest jedno z moich zadań, a także między innymi nadzoruję rozwój serii kolejowej. Prawda, Arturze? Nie tylko, Wiktorze, bo przecież pomagasz również przy w zasadzie wszystkich kolekcjach, konsultując i pomagając No tak, opracowywać ale je jak jednak seria najbardziej. kolejowa to niech chwaląc się jest moje takie nieślubne dziecko. A co najważniejsze, Wiktor jest naszą szarą eminencją, jeśli chodzi o rozwój społeczności. Musimy wam się przyznać w tajemnicy, że szykujemy taki bardzo, bardzo, bardzo ważny projekt dotyczący tego, aby tę społeczność fanów Kobi jeszcze bardziej rozwijać. Ale na ten temat na razie wam nie możemy zdradzić nic więcej. Wiktor na razie nie robi tego jakby na pełny etat 24 godziny na dobę, głównie dlatego, że się uczy i że ma w maju maturę, ale zaraz po maturze Żółte słoneczko Kobi przybywam. spodziewajcie się, że Wiktor będzie cały opalony od promyczków wesołego słoneczka Kobi. Dokładnie tak. Czy mamy jakieś pytania jeszcze? Myślałem, że nie wyczerpaliśmy naszego tematu w Discordzie. Proszę, wyczerpaliśmy, już nie chcesz nic dodać. A nie wyczerpaliśmy. Krótko mówiąc, naprawdę fajna społeczność zaczyna się nam robić na Discordzie. Tutaj pozdrawiam tych z was, z którymi miałem okazję ostatnio gadać. Widzę, że Orka pojawił się na czacie. Orka, pozdrawiam cię serdecznie. Bardzo, bardzo fajny gość. Orka zresztą zapowiadał się, że w sobotę odwiedzi nas Kobi Hobby Center, żeby sprawić sobie nowego Karasia. Pozdrawiam Orka. I widzę, że tutaj na czacie nie brakuje osób, które rozpoznaję i kojarzę z Discorda, więc tym lepiej, tym fajniej. Jest to fajna okazja, żeby, słuchajcie, ja nie zawsze mam czas po prostu odpisywać na wszystkie wiadomości, czy na forum dyskusyjnym, czy na grupie dyskusyjnej tak się rozpisywać, ale wieczorami po prostu, jak już jestem troszkę zmęczony, siadam sobie i chcę sobie coś pobudować i to jest właśnie świetny moment, żeby wtedy na przykład odpalić sobie Discorda, odpalić sobie kamerkę, mikrofon i tak jak robiłem wczoraj, na przykład gadałem sobie z innymi uczestnikami Discorda, a w międzyczasie pastowałem sobie buty strzelców górskich, moje buty do rekonstrukcji, czy na przykład malowałem sobie podeszwę pokostem, czyli takim specjalnym lakierem, który tam utwardza tę podeszwę. Więc to jest właśnie taki fajny moment, żeby sobie właśnie coś pobudować, posortować i w takiej luźnej atmosferze pogadać, więc jeszcze raz gorąco zachęcam was do odwiedzin na Discordzie. Wysyłam wam link na czacie jeszcze raz do naszego Discorda. Zapraszam, dołączajcie, bo będziemy tam coraz częściej robić takie właśnie spotkania. Nice.
To po angielsku. Tak, a skoro już właśnie o tym wspomniałeś, to przypomnę wam tylko, że od teraz streamy będziemy organizować, streamy po streamie organizować nie tylko w środę, ale również w poniedziałki o godzinie 19:30, właśnie po to, żeby trochę częściej z wami pogadać. Tym bardziej, że coraz więcej widzów dołącza do streamów, coraz więcej osób chce te streamy oglądać. No nieźle. Kolejarz 245. Czy w 2024 roku można się spodziewać rozwoju serii kolejowej? Oczywiście, że tak. Proste, szachmat. Sztil 2 po maturze prosto w kamasze. Tak jest. No ale nie jest tajemnicą, że zaraz po maturze Wiktor przenosi się do nas do Warszawy i będziecie mieli okazję częściej go w Warszawie widywać, ale nie tylko w Warszawie, dlatego że już teraz mogę wam powiedzieć, że od maja planujemy bardzo aktywnie i intensywnie odwiedzać całą Polskę z eventami KOBI, tak żebyście mogli odwiedzać nasze stoiska promocyjne w całej Polsce. Tak. Tak. Ale cisza zapadła. Jak makiem zasiał. No. No. To Wiktor, trzeba będzie chyba kiedyś jak przyjedziesz na weekend, to trzeba będzie pokazać tą lokomotywę, którą taką ładną zbudowałeś, ona tu czeka. Zamilcz. Nie, no Zamilcz. ja nie mówiłem nikomu jeszcze, nie pokazywałem jej, więc... Ja ją teraz dokończę. Tak. Nie. Normalny kanał pisze, żeby Lublin odwiedzić. Stary, jest to bardzo prawdopodobne, że w lutym w ogóle wpadniemy do Lublina. Jest taki pomysł. Lublin. Lublin. Bieszczady. Czekamy w Częstochowie. Czy będą rumuńskie czołgi? Rzeczy w sądu królestwa. No, dostaliśmy już tyle zaproszeń. Ja tu mam cały czas aktualne zaproszenie do Łodzi, ale jakoś nie mam odwagi się tam wybrać. Koło Łodzi słońce wschodzi. W ogóle, Wiktor, bardzo mi się podobał ten twój dzisiejszy komentarz pod postem Kobi Factory. Łukasz wrzucił ze zdjęciami z budowy. I to zdjęcie, które wrzuciłeś z filmu Ziemia Obiecana, bardzo dobre. Bardzo dobre. Ja polecam. A ja lubię takie wyrafinowane żarciki. No, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał Ziemi Obiecanej, to naprawdę polecam. O, ale tu jest, dobrze, że mi przypomniałeś, bo jest naprawdę fajny temat. Proszę cię uprzejmie. Ojej, tylko zapomniałem tytuł, momencik. Opis obyczajów. Nie. Film się nazywa... Do kin w marcu wchodzi film o Guranenvolk. Biała odwaga. Biała odwaga, tak jest. No i oczywiście tradycyjnie w polskich mediach awantura wielka, o rety wielkie tutaj, że obraza górali, że ten jeszcze nikt filmu nie widział, nie? A już awantura i że szkalowanie Polski i tak dalej. Tymczasem ja obejrzałem zwiastun i ja zwiastunem jestem zachwycony. Mało tego, nic nie widzę absolutnie złego w tym, żeby mówić o Goralenvolk i o tej zdradzie górali, bo tak naprawdę zdrady górali w rzeczywistości nie było, bo 1/3 górali, jeśli dobrze pamiętam, ostatecznie podpisała tą Volkslistę góralską, ale głównie dlatego, że ogromna większość z nich została zmuszona do tego, albo szantażowana i wcale tego nie chcieli zrobić, ale nawet ta 1/3 to wcale nie jest dużo, to jest pierwsze primo. Drugie primo,
No najlepszy dowód na to, że górale mieli to głęboko w nosie, to jest liczba górali w SS. Tam ostatecznie 12 ich pojechało. 12, z czego... Tak, bo nawet był chyba pomysł, nie, żeby zrobić Goralisze SS. Ale Tak, tam- miały być jednostki góralskie. Tymczasem ostatecznie tam ich pojechało 12, z czego większość z nich uciekła albo coś i chyba 4 ich chyba zostało. To jest zupełnie tak jak ten... to jest i tak znacznie więcej niż, słuchajcie, znaczy znacznie mniej niż brytyjskie jednostki SS, bo przecież było coś takiego, nie? Wszystkich już nie wspominam. Tak, więc to jest druga sprawa. Trzecia sprawa, nie widzę absolutnie problemu w tym, żeby o tym mówić, bo tak naprawdę to jest idealny powód do tego, żeby przypomnieć o bohaterstwie niezliczonej liczby górali, którzy byli kurierami, przenosili ważne informacje, szmuglowali ludzi, różnego rodzaju przedmioty przez góry, co groziło wieloma konsekwencjami. Więc ja nie mam absolutnie problemu z tym filmem, tym bardziej, że jeszcze go nie widziałem i nikt go jeszcze w zasadzie nie widział. Był pokazywany na razie tylko zwiastun, który jak dla mnie jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Tam widziałem awanturę na temat plakatu tego filmu. Wiktor, nie wiem, czy ty widziałeś plakat. Plakat to jest góral sfotografowany tak od szyi do kolan mniej więcej, w parzenicach, w spodniach góralskich, w koszuli góralskiej i na to ma założoną rozpiętą marynarkę SS i ma Lugera bodajże w ręce, w dłoni i też awantura, że nie było takich mundurów, że ten... Ale to jakby... nie wydaje mi się, żeby autorzy tego filmu informowali, że to jest film historyczny. To jest, z tego co wiem, film na motywach historycznych, tak? Natomiast on bardziej ma opowiadać jakąś ciekawą historię, czyli w zasadzie historię miłości i zdrady, a nie jest to jakby film historyczny, tak? Który odtwarza konkretne wydarzenia historyczne. Choć są tam postaci historyczne, są zdarzenia historyczne. Nie wiem, Wiktor, jak ty to masz, ale ja jestem zwiastunem zachwycony. Oczarowany. Są piękne ujęcia. Wydaje mi się, że to będzie To, wow. co mi się spodobało, to mundury. To znaczy to, co zawsze mi się podoba. No, Ale to tutaj musimy były- się przyzwyczaić do tego. Ale tutaj po prostu były dobrze dobrane. No, faktycznie moją taką wątpliwości wzbudził ten mundur góralski. Góralski mundur. Ale ja przyznam szczerze, że nie do końca jestem pewien, czy nie było takich mundurów. Tam czytałem w komentarze różne w internecie, ktoś tam pisał, że bzdura, nie było takich mundurów. Ktoś tam pisał, że nieprawda, bo były takie projekty. A skoro były projekty, to mogli uszyć, czy mógł ktoś chodzić w takim mundurze. No nie wiem. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, nie znam tematu i to jest właśnie świetny powód do tego, żeby się w ten temat zagłębić, zainteresować, poczytać na ten temat. Więc ja akurat jestem tutaj bardzo, bardzo napalony na ten film i czekam. Szczerze, bardzo czekałem na Akademię Pana Kleksa, a po komentarzach i recenzjach w internecie stwierdziłem, że zaczekam jak będzie w telewizji, nie pójdę do kina, żeby nie wspierać finansowo szmiry, którą podobno ostatecznie Akademia Pana Kleksa jest. A szkoda, bo liczyłem bardzo na to. Zwiastun zapowiadał się naprawdę fajnie, pomimo że Ada Niezgódka jak dla mnie nie jest dobrym pomysłem. No ale teraz takie czasy, że... No. No co zrobisz? Nic nie zrobię. No Artur, gdzie właśnie. dorwałeś ten kubek? Pyta Rafał Kasz. W Twierdzy Modlin, bo to jest kubek z Twierdzy Modlin. A jaka piękna autoreklama. Pyszną kofolkę sobie piję z niego.
Ojeju. z cytryną. Ostatnio dorwałem w Biedronce Kofola. A ja, Wiktor, specjalnie na twój przyjazd zamówiłem 8 butelek 2-litrowych. Nie. Tak, przyjacielu, to jest 16 litrów Kofoli. O Boże, mógłbym się w tym myć. Pluskać tak. Mam nadzieję, że nie. Będzie śmierdziała twoją skarpetą. O, No dobrze. napisać do Kofoli, żeby zaczęła sponsorować nasz kanał. dobry pomysł. Dobry pomysł. Tylko okaże się, że mają historię podobną do tej historii, jaką ma Fanta i powiedzą, że nie, że oni Nie, tak chcą. nieprawda. Kofola została wynaleziona i wymyślona przez Polaka. Polaka, katolika? Nie wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem o tym. Polak opracował recepturę, krążył po wszystkich firmach w Polsce i wszyscy go zlewali, bo chciał sprzedać tą recepturę i Czesi się zdecydowali i teraz Kofolka jest w Czechach produkowana. Bardzo, 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 bardzo serdecznie polecam Kofolę. Pijcie ją ze smakiem. Pomimo, że ja nie jestem fanem napojów w plastikowych butelkach, a tym bardziej napojów słodzonych, o tyle Kofolka ma u mnie wyjątkowe miejsce w moim serduszku. Poznałem ją na rekonstrukcjach historycznych, kiedy odtwarzaliśmy niemieckich strzelców górskich i z tą Kofolką łączą mnie bardzo miłe wspomnienia. Orka pyta, czy wbijam dzisiaj na Discorda. Oczywiście, że wbijam po zakończonej transmisji na żywo. Wbijamy na Discorda i mało tego, przetestujemy dzisiaj pokój event na Discordzie. Event ma tę fajną zaletę, że uczestników nie słychać, dopóki nie podniosą ręki, a moderator nie przyzna im głosu. Będziemy mogli to dzisiaj przetestować. Bo wtedy nie wszyscy gadają równocześnie i nie ma hałasu. Fajne to. O, tak. O, właśnie, wykryto niecodzienną aktywność dotyczącą dołączania na serwerze Buduj Historię. I super, bo to oznacza, że dołączają kolejni widzowie do serwera Discord, do czego serdecznie zachęcam. Max Szpurnuk napisał, bardzo pozdrawiam Cię Max. Max wspiera nasz kanał w serwisie Patronite. Max napisał, Artur, jadę do Kobi Hobby Center w ferie, to co wziąć oscypka i kofolę? Kofoli nie musisz, bo kofole mam stałe źródło, ale oscypka bezwzględnie musisz przywieźć. Z tak gołymi łapami ugniatane. Tak. Słuchajcie, Max za każdym razem jak odwiedza Kobi Hobby Center przywozi mi w prezencie oscypka, bo jest góralem z gór, prawdziwym, więc jest mi zawsze bardzo, bardzo miło z tego powodu, bo oscypki uwielbiam, a takie prawdziwe oscypki w Warszawie dostać jest bardzo ciężko. Prawdziwy góral to Max, pisz skąd jesteś, bo ja poznałem kiedyś takiego jednego górala, że nazywał góralem, był tak naprawdę z Nowego Targu. Góraleczka chyba. Tak. Natomiast no niestety w Biedronce czy w Lidlu te oscypki takie, co się nazywają serki góralskie, to nawet koło oscypka nie leżały. Idź pan do diabła. Tak, więc lipa. Kolejarz pyta, i gdzie w Nowym Pannu Kleksie jest legendarny Marsz Wilków? No, to już jest w ogóle inna sprawa. Jest legendarne drzewo deszczowe. Ale no Marsz Wilków, no kurczę, ja pamiętam jak ja byłem dzieciakiem, jak ja się bałem tych wilków, tej muzyki. Byłem przerażony w kinie. To były emocje, a teraz kurczę blade. Daj pan spokój. Teraz to nie ma. Andrea pyta, I wanted to ask if you could make a Panther or a Tiger One as a new set for 2024. Of course, it is really possible, really. But I can't tell you anything about that. Please wait till Nürnberg Toy Fairs. Max pisze, że obok Chabówki mieszka. Widzisz? Proszę. No.
Ostatnio tam był niejaki Wojtek Placek, największy degenerat miasta stołecznego Radomia. Nie pozdrawiamy Wojtka Placka, który właśnie napisał, że w niedzielę powinien przyjechać. Bo on w sobotę wraca tam z tego Zabidzichowa. Co za zbrodzień. O, Shimpei, proszę, zażartował sobie oczywiście, nawiązując do filmu Berei, to nie ludzie, to wilki. Shimpei, bardzo się cieszę, że cytujesz Misia. Lubię to. Ksawery Dobra, pyta też o lubisz. konkurs. Nie, dziś nie będzie konkursu. Dziś nie będzie konkursu. Szachmat. Ja odkopałem się z konkursami, natomiast planuję w najbliższym czasie zrobić konkurs, ale jest taki pomysł, żeby te konkursy ogłaszać z większym wyprzedzeniem i jeszcze bardziej wypasione nagrody organizować. Taki jest pomysł. No, nieźle. No. No dobrze, Wiktorku, bo dochodzi za 15:09. My już streamujemy ponad godzinę, Dajcie spokój. więc wydaje mi się, że już powoli chyba czas skończyć i zaprosić was wszystkich na wizytę na Discordzie. Będzie to fajna okazja do tego, żeby pogadać o Kobi, ale nie tylko, bo pewnie zaczniemy na kanale Off Topic, a później pomyślimy o tym, żeby przejść w jakieś inne miejsce, na przykład przetestować kanał Event. Prawda? co? Dziękujemy wam wszystkim bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej transmisji na żywo. W szczególności pozdrawiam patronów serwisu Patronite, czyli Max Szpurnuk, Adomas Węskus, Maciej Bryk i 3 anonimów, którzy wspierają kanał Buduj Historię. Bardzo wam dziękuję za wsparcie. Przypominam, jeżeli wspieracie przez Patronite'a i macie tam takiego samego maila w profilu jak na Discordzie, to z automatu na Discordzie, na naszym kanale Buduj Historię otrzymujecie status patrona. Jeśli nie macie takiego statusu z automatu, zgłoście się do mnie, przyznam wam ten status ręcznie. Bardzo pozdrawiamy serdecznie dzisiejszych donatorów, czyli Szymona, Monasa, Mikiego, no i Wiktora Szczerbę, który jest top donatorem. Gratulujemy ci, Wiktor, bardzo serdecznie. Odezwij się na Discordzie, przyznam ci specjalny status donatora. No, wydaje mi się, że nawet przez najbliższy miesiąc ten status donatora pozostanie, a dla donatorów będziemy mieli specjalne niespodzianki. To co? To tyle na dziś. Dziękujemy wam serdecznie, machamy wam z Wiktorkiem rączką. Zapraszamy w sobotę do Kobi Hobby Center na premierę Karasia. Będziecie mogli tam spotkać mnie i Wiktora na żywo, a już za chwilę widzimy się na kanale Buduj Historię na Discordzie, na serwerze Discord. Do zobaczenia, miłego wieczoru. Cześć! Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.